Gyanaatimirandasya janagana salakayam chakshusmiritam jena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manavistam Shapitam jena bhutale swayam upakara maya dadati sa padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Bharakamalam Shri Gurung Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapatari Vascha Kipasinu Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're just starting chapter 3, is it? Yes. Can't hear you too well, Shiva. Yes, Maharaj. Is it better now? A little better, yeah. Still kind of distant. Still. Okay. Karma Yoga, chapter 3. Rozdział 3, Karma Yoga. Arjuna Uvacha Jyasyasit Chet Kamanaste Mata Buddhya Janardana Tatkim Karmani Gorde Mam Nijyo Jasyasi Keshavaha. Arjuna said, O Janardhan, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruit of work? Tekst pierwszy. Arjuna rzekł: O Janardano, o Keshawo, dlaczego usilnie nakłaniasz mnie do tej ohydnej wojny, skoro uważasz, że inteligencja lepsza jest niż czyn przynoszący owoce? So Janardhan, what does that mean, Shiva? Jana means people, I mean human folk, and Ardana means... So how did Krishna get that name? Yes. Yeah, I'm thinking Jana means humanity, and Ardana I forgot. Keshava, we know it means one with beautiful hair. Yes. Keshava to wiemy, że to jest ten, który ma piękne włosy, a Janardana, co to znaczy Janardana? Ja powiedziałem, że Jana to znaczy ludzkość, a Ardana to nie pamiętam. Maybe somebody there knows what Janardhan Czy ktoś z słuchaczy wie, co to znaczy Janardan? In Google it is said that Janardana is somebody who is punishing very bad people. W Google'ach, według Googli, Janardana to znaczy ten, który karze bardzo złych ludzi. What would we do without Google? Co byśmy zrobili bez Google'a? Guru Maharaj, I heard that there are two meanings of this word. The first one is who is killing everyone, and the second one is who is supporting everyone. Okay. Ja słyszałem, że Janardana ma dwa znaczenia. Jedno to ten, który zabija ludzi, a drugie to ten, który wspiera czy podtrzymuje wszystkich. Purport: The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended, Buddha Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name in a secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Okay. Znaczenie. W poprzednim rozdziale najwyższa osoba Boga, Sri Krishna,
w intencji uwolnienia swojego bliskiego przyjaciela Arjuny z oceanu materialnego smutku, bardzo dokładnie opisał konstytucję duszy i polecana tam została droga realizacji duchowej, buddhi yoga, czyli świadomość Kryszny. Czasami świadomość Kryszny błędnie uważana jest za bezczynność. Ten, kto posiada takie błędne zrozumienie, często chroni się w jakimś zacisznym miejscu, aby tam, przez intonowanie jego świętych imion, stać się w pełni świadomym Kryszny. Jednakże bez wyszkolenia w świadomości Kryszny, takie intonowanie w zacisznym miejscu, gdzie można jedynie zdobyć tani podziw niewinnej publiczności, nie jest polecane. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddha yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerities at a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explains karma yoga or work in Krishna consciousness in this third chapter. Arjuna również myślał o świadomości Kryszny albo o buddhi jodze, czyli inteligencji w duchowym postępie wiedzy, jako o wycofaniu się z aktywnego życia i praktykowaniu pokut i wyrzeczeń w jakimś odosobnionym miejscu. Innymi słowy, chciał on zręcznie uniknąć walki, używając jako wytłumaczenia świadomości Kryszny, ale jako szczery uczeń przedstawił całą sprawę swojemu mistrzowi duchowemu i zapytał Krysznę o najlepszy dla siebie sposób postępowania. W odpowiedzi Pan Kryszna dokładnie wytłumaczył mu w tym trzecim rozdziale karma jogę, czyli pracę świadomości Kryszny. Text 2. Yamishtrayeneva vakyena buddhim mohayasiva me tarekam vada nishchitya yena shreyoham apnuyam. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me directly which will be more beneficial for me. Tekst drugi. Moja inteligencja zwiedziona została przez Twoje dwuznaczne nauki. Proszę zatem, powiedz mi wyraźnie, co jest dla mnie najlepsze. Reported in the previous chapter, a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths are explained, such as Sankhya Yoga, Buddha Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruit of desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Znaczenie. W rozdziale poprzednim, będącym wstępem do Bhagavad Gity, wytłumaczone zostały różne ścieżki, takie jak Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, kontrola zmysłów poprzez inteligencję, praca wolna od pragnienia zysku oraz pozycja neofity. Wszystko to zostało przedstawione w sposób niesystematyczny. Dla zrozumienia i działania konieczne byłoby bardziej zwięzłe przedstawienie ścieżki. Arjuna pragnął wyjaśnić te na pozór zawiłe sprawy, tak aby każdy prosty człowiek mógł przyjąć je bez błędnej interpretacji. Mimo iż wprowadzenie Arjuny w zakłopotanie poprzez jakąś żonglerkę słowną nie było intencją Kryszny, niemniej jednak Arjuna nie zrozumiał, na czym polega proces świadomości Kryszny, na bierności czy aktywnej służbie. Innymi słowy, swoimi pytaniami wyjaśnia on wszystkim poważnym uczniom, którzy pragną zrozumieć tajemnicę Bhagavad Gity, na czym polega ścieżka świadomości Kryszny. Text number 3. Shri Bhagavanu Vacha Lokam Smin Devi Vidan Nishta Puroprokta Mayanaga Yana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna,
I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understanding it by empirical philosophical speculation, and others by devotional service. Tekst trzeci. Najwyższa osoba Boga rzekł: O bezgrzeszny Arjuno, wytłumaczyłem ci już uprzednio, że są dwie klasy ludzi usiłujących zrealizować duszę. Niektórzy bardziej skłonni są do poznania jej drogą empirycznych, filozoficznych spekulacji, inni natomiast poprzez służbę oddania. Report. In the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddha Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is a subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness as explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principles of Buddha Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action. And furthermore, there is no flaw in this process. The same principle is more clearly explained in the 61st verse, that this Buddha Yoga is to depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna. In this way, all the senses can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas are interdependent as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. Go ahead. W 39 wersecie drugiego rozdziału Pan wytłumaczył dwa procesy, mianowicie Sankhya Jogę i Karma Jogę, czyli Buddhi Jogę. W tym wersecie Pan tłumaczy to wyraźniej. Sankhya Yoga, czyli analityczne studium natury ducha i materii, jest podstawowym zajęciem dla osób, które mają skłonności do spekulowania i poznawania rzeczy poprzez wiedzę eksperymentalną i filozofię. Drugi rodzaj ludzi, tak jak zostało to przedstawione w 61 wersecie drugiego rozdziału, pracuje w świadomości Kryszny. Pan również oznamia w wersecie 39, że poprzez pracę według zasad Buddhi Jogi, czyli świadomości Kryszny, można uwolnić się z więzów działania. I co więcej, w metodzie tej nie ma żadnych słabych punktów. Ta sama zasada dokładnie została wytłumaczona w wersecie 61, mianowicie, że tą Buddhi Jogą jest całkowite zdanie się na Najwyższego, dokładniej na Krysznę. W ten sposób bez trudu mogą być kontrolowane wszystkie zmysły. Zatem obie te jogi są współbieżne, tak jak religia i filozofia. Religia Hey, you're getting ahead of me. No, not yet. Okay, go ahead then. Religia bez filozofii jest sentymentem albo czasami fanatyzmem, podczas gdy filozofia bez religii jest spekulacją umysłową. Ostatecznym celem jest Kryszna, ponieważ filozofowie szczerze poszukujący prawdy absolutnej dochodzą w końcu do świadomości Kryszny. To również zostało oznajmione w Bhagavat Gicie. You're right. So, you're all students of the Gita. Here, Prabhupada is referring to a very important verse. What is it? The ultimate goal is Krishna. Because the philosophers who are sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. So where is it stated in the Bhagavad Gita? Wszyscy jesteście studentami Bhagavad Gity, więc chciałem zapytać odnośnie tego, co Śrila Prabhupada tu pisze. Ostatecznym celem jest Kryszna, ponieważ filozofowie szczerze poszukujący prawdy absolutnej dochodzą w końcu do świadomości Kryszny. To również zostało oznajmione w Bhagavad Gicie, więc w którym miejscu Bhagavad Gity jest to napisane? Where is it stated, Purushottam? Purushottam, gdzie to jest powiedziane? What about Rangi Devidasi? A Rangi Devidasi wie? Come on, this is Bhagavad Gita. I told you how many, there's some important verses. So this is one of the important verses.
Gajandananda, I know he must know. Podałem wam listę takich najważniejszych wersetów z Bhagavad Gity i to jest właśnie jeden z tych wersetów, także wiem, że Rajandananda na pewno będzie wiedział. Your speaker is off. Hmm? He's okay. Now you can talk. Thank you. Krishna mówi w 15 rozdziale, 15 werset 15 rozdziału, że jest celem Ved, jest źródłem Ved. Może to. So in the 15th verse of 15th chapter, Krishna says that he is the No, that's not the verse I'm looking for. Anybody knows? Vilas Manjari. nie o ten werset mi chodzi. Czy ktoś inny wie? Vilasa Manjari? Vaishali. Vaishali? Okay, you can tell him, Shivananda. Do you mean this Bhaktaram Yagyatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suhidam Sarvabhutamam, Gyatvaram? No, not that one. No, he says, after many, many births, they come at the end to Krishna consciousness. Chodzi o ten werset, w którym Krishna mówi, że po wielu narodzinach i śmierciach ostatecznie on dochodzi do świadomości Krishny. 7:19. 7:19. Okay. Gyanavan man prapadyante. Bahunam janmanamante, gyanavan prapadyante. Laba. Yeah. Tak. These are the Gyanis. So these are the To są analytical thinkers. ci, którzy myślą tak analitycznie. They're philosophers. Są oni filozofami. So in the Gita it says they also come to him, but after many, many births. That's Więc Bhagavad Gita 7:19. mówi, że te osoby również dochodzą do Kryszny, ale po wielu narodzinach i śmierciach. To jest 19 werset 7 rozdziału. You know the Polish translation for that verse, Shiva? Po wielu narodzinach i śmierciach ten, kto poszedł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się mnie, znając mnie jako ostateczną przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim. Okay, we'll continue with the purport here. The whole process is to understand the real position of the self in relationship to the super self. The indirect process is philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. Cały ten proces polega na właściwym zrozumieniu pozycji duszy w stosunku do duszy najwyższej. Filozoficzna spekulacja, dzięki której można stopniowo dojść do świadomości Kryszny, jest metodą pośrednią. Natomiast drugi proces bezpośrednio łączy nas ze wszystkim w świadomości Kryszny. Z obu tych lepszą jest ścieżka świadomości Kryszny, gdyż nie polega ona na oczyszczaniu zmysłów poprzez proces filozoficzny. Świadomość Kryszny jest sama w sobie procesem oczyszczającym, a dzięki prostej metodzie służby oddania jest jednocześnie łatwa i wzniosła. We have to have some philosophy to take up devotional service also. Musimy rozumieć przynajmniej podstawy filozofii, by móc przyjąć świadomość Kryszny. But it's not very difficult. Ale to nie jest zbyt trudne. Simple thing. God is great. We're small. We're a particle of him. But by misuse of independence, now we've come to the material world. Takie proste rzeczy, jak Bóg jest wielki, my jesteśmy maleńcy, jesteśmy częścią Jego, ale poprzez niewłaściwe wykorzystanie naszej niezależności oddaliliśmy się od Niego. We just have to understand that we're in a temporary situation, awkward situation, a suffering situation, and then take devotional service will get us out of that. Musimy zrozumieć, że teraz jesteśmy w naszej nienaturalnej sytuacji, na sztucznej pozycji, cierpimy, ale świadomość Kryszny może nas z niej wydobyć. We'll get out of it because Krishna will be pleased with us and he'll pick us up. I wydostaniemy się z tego, gdyż Kryszna będzie zadowolony z nas, więc nas zabierze. Therefore, Lord Chaitanya has given us the Shikshastika that please
pick me up from this ocean of birth and death, and place me as an atom at your lotus feet. Dlatego Pan Chaitanya w Szykshasztace powiedział: proszę, zabierz mnie z tego oceanu narodzin i śmierci i umieść mnie jako jeden z atomów u Twoich lotosowych stóp. So there are two methods. We have to struggle, or we just have to agree. Więc są dwie metody. Albo będziemy się zmagać, albo po prostu się zgodzimy. Sometimes the example is given of the mother cat carrying the kitten, and the mother monkey. The baby has to hold on to the back of the mother. Czasem podawany jest przykład kotki noszącej w pysku swoje koczęta, albo też przykład małpy, która, gdy niesie swoje dziecko, ona musi się samo trzymać pleców swojej matki. Therefore, our path is very simple. We just have to agree and allow ourselves to be carried by Guru and Krishna. Nasza ścieżka jest bardzo prosta. Po prostu musimy zgodzić się na to, żeby być niesionym przez Guru i Krishnę. But in the beginning, of course, we have to control our senses. Ale na początku oczywiście musimy kontrolować nasze zmysły. But that also, we need help from the Lord. I nawet do tego potrzebujemy pomocy Pana. But the baby monkey has to hold on. So same way, the Gyanis, therefore it takes them many, many births. Bahunam Jamananti. Ale niemowlę małpy samo musi się trzymać. Także jest to dużo cięższe i dlatego ci giani, którzy idą tą metodą, muszą przyjmować wiele, wiele narodzin. Bahunam Janmanamante. We have to agree that also requires some qualification. Ale musimy się zgodzić i do tego też potrzeba pewnych kwalifikacji. Most people will not agree. No, I'll do my own way. Większość ludzi się nie zgodzi, będą mówić: nie, zrobię po swojemu. This is the difficulty we experience in preaching. Nobody wants to agree to just accept Krishna's word. Takie trudności napotykamy nauczając, że nikt nie chce przyjąć słów Kryszny. Therefore, they remain in the material world. Dlatego ci ludzie pozostają w materialnym świecie. Text number 4. Nakarmanam anarbam ramban naishkarmyam purusho snute nacha sanyasana deva siddham samagachti zigachati. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Tekst 4. Nie można uwolnić się od skutków działania jedynie poprzez powstrzymywanie się od pracy, ani osiągnąć doskonałości jedynie przez samowyrzeczenie. So sometimes we were hippies that Timothy Leary or someone, they were saying, just drop out of society, but it's not possible to drop out. Timothy Leary, uważany za przywódcę hippisów, on wyznawał taką doktrynę, żeby po prostu tak wyjść ze społeczeństwa, ale nie jest możliwe, żeby tak po prostu z niego wyjść. Because by nature we're active, so we're either acting as under the direction of Maya or acting under the direction of Krishna. We can't stop acting. Z natury jesteśmy aktywni, więc albo będziemy działać pod kierunkiem Mai, albo pod kierunkiem Kryszny. Nie jest możliwe, żeby zaprzestać wszelkiego działania. Purport: the renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed forms of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. According to the empiric philosophers, simply by adopting sannyas or retire from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayan. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord, Buddhi Yoga. Svalpam apiyasya dharmasya trayate mahato bayat. Even a little performance of such a principle enables one to overcome great difficulties.
Znaczenie. Wyrzeczony porządek życia można przyjąć wtedy, gdy zostało się oczyszczonym poprzez wykonywanie określonego rodzaju obowiązków, które ustanowiono po to, aby oczyścić serce człowieka myślącego materialistycznie, jeśli nie jest się oczyszczonym, nie można osiągnąć sukcesu jedynie przez bezpośrednie przyjęcie czwartego porządku życia, saniasy, chociaż według filozofów empiryków tylko przez przyjęcie saniasy, czyli porzucenie czynności przynoszących owoce, można od razu stać się równym Narayanowi. Pan Krishna jednak nie potwierdza tej zasady. Saniasa bez oczyszczenia serca jest jedynie zakłóceniem porządku społecznego. Z drugiej strony, jeśli ktoś angażuje się w transcendentalną służbę Pana, nawet nie wykonując nakazanych mu obowiązków, to Pan zaakceptuje każdy, nawet najmniejszy postęp na tej drodze, buddhi yoga. Svalpam apyasya dharmasya trayatem hado bhayat. Zastosowanie się do tej zasady, nawet w niewielkim stopniu, umożliwia pokonanie wielkich trudności. So this is the Mayavadi sannyasis. They call each other Narayan, Narayan. They think that they've become God. Sannyasini Mayavadi zwracają się do siebie Narayan, Narayan. Myślą, że zostali Bogiem. This is a rascaldom. Ale to jest wręctwo. That you can become God. To myślenie, że możesz zostać Bogiem. What kind of God has to become God? God is already God. Jak Bóg może zostać Bogiem? Bóg już jest Bogiem. But we have to know the science of Krishna. Ale musimy znać naukę o Krysznie. But that's not reserved only for sannyasis. Anybody can know the science of Krishna. Lord Chaitanya has made it very clear, and Krishna also does. Ale nie jest to zastrzeżone tylko dla sannyasinów. Każdy może poznać naukę o Krysznie. Pan Chaitanya uczynił to czymś bardzo łatwym. Lord Chaitanya said, one who knows the science of Krishna, then he can be guru. Pan Chaitanya powiedział, że ten, kto zna naukę o Krysznie, może zostać guru. But first we have to know the science and apply it in our life. Ale najpierw musimy poznać tę naukę i zastosować ją we własnym życiu. So it's not just that we apply it on Sunday morning or something. We have to apply it every day, every moment. Ale nie jest to coś, co stosujemy tylko w niedzielę rano. Jest to czymś, co musimy stosować w każdej chwili, w każdym momencie, każdego dnia. But it's our natural constitutional position to be lovers of God, but we've forgotten that. Jednakże naszą konstytucjonalną pozycją jest kochanie Boga. Jedynie teraz o tym zapomnieliśmy. Okay, text number 5. Nahi kaschit shanam api jatu tishtayat akarma krit karyate yavasas karma sarva prakriti jayar gunayar. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Tekst 5. Wszyscy zmuszeni są do bezwładnego działania odpowiednio do cech, które nabyli pod wpływem sił natury materialnej. Dlatego nikt, nawet na chwilę, nie może powstrzymać się od zajęcia. Report, it is not a question of embodied life, but is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires the material modes. And to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in its natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. Znaczenie. Bezustanne działanie nie jest czymś właściwym dla istoty wcielonej, ale wynika ono z natury duszy. Bez obecności duszy ciało materialne nie może się poruszać.
Ciało materialne jest jedynie martwym pojazdem wprowadzonym w ruch przez zawsze aktywną i nigdy nie przestającą działać duszę. Jeśli zatem dusza nie zostanie zaangażowana we właściwą pracę świadomości Kryszny, wtedy zostanie zaangażowana w zajęcia narzucone jej przez energię iluzoryczną. W kontakcie z energią materialną dusza przyswaja sobie materialne cechy i aby oczyścić ją z tych związków, konieczne jest zajęcie jej obowiązkami polecanymi w szastrach. Kiedy jednak jest zaangażowana w naturalne zajęcie świadomości Kryszny, wtedy dobre jest dla niej wszystko, cokolwiek jest ona w stanie zrobić. The Srimad Bhagavatam 1.5.17 affirms this. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute devotional service properly, or even though he may fall down from the standard, there's no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does avail him if he is not Krishna conscious? So the purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyas, or any purificatory process, is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. Zapewnia o tym Śrimad Bhagavatam 1.5.17. Dlatego, kto przyjmuje świadomość Kryszny, nawet jeśli nie wypełnia obowiązków polecanych w szastrach, ani nie pełni służby oddania właściwie, i nawet jeśli potem upada z tego poziomu, nie ma żadnej straty ani zła, a kto przestrzega wszystkich zaleceń szastr w celu oczyszczenia się, jaki pożytek może mieć z tego, jeśli nie jest świadomy Kryszny? Zatem proces oczyszczający ma służyć osiągnięciu najistotniejszej rzeczy, świadomości Kryszny. Więc sannyasa, czy każdy inny proces oczyszczający, ma pomóc w osiągnięciu ostatecznego celu, stania się świadomym Kryszny, bez czego wszystko uważane jest za niepowodzenie. Okay, so everyone has to work, but we have to work under the guidance of the spiritual master and Krishna, and then our work will purify us. Więc każdy musi pracować, ale musimy pracować pod przewodnictwem mistrza duchowego i Kryszny i wówczas nasza praca oczyści nas. Otherwise, we work under the direction of our mind and senses, and that implicates us more and more in the Maya. W przeciwnym razie będziemy pracować pod dyktando umysłu i zmysłów i to coraz bardziej wikła nas w Maję. So that choice is ours. And the sadhu, he is the one who tells us, yes, here is Krishna, here is Maya. Now you choose who you want to work for. Więc do nas należy wybór, a sadhu mówi nam, że tu jest Krishna, tu jest Maya i ty sobie wybierz, dla kogo będziesz pracować. But we're so foolish, we think that we're independent. We don't have to work for anybody. Ale my jesteśmy tacy głupi, że myślimy, że jesteśmy niezależni, że nie musimy pracować dla nikogo. Everybody thinks they're free. Każdy myśli, że jest wolny. You ask anybody on the street, are you Zapytaj free man? kogokolwiek na ulicy, czy jesteś wolny? Oczywiście, że jestem wolny. I can do whatever I want. Mogę robić cokolwiek chcę. But the devotee realizes that his body and mind, everything is under the control of superior force. Ale bhakta zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno jego ciało, jak i umysł jest pod wpływem nadrzędnej siły. The little independence we have, like the cow is tied with the rope to the tree, she can go one side of the tree, other side of the tree, but ultimately everybody can see that she's tied up. I ta mała niezależność, jaką mamy, może być porównana do krowy przywiązanej sznurem do drzewa. Ona może być po jednej stronie drzewa, po drugiej stronie drzewa, ale każdy widzi, że ona jest przywiązana. So we may think we're free, but what is that freedom? We have to grow old, we have to become diseased, we have to die. Więc każdy myśli, że jest wolny, ale na czym polega ta wolność? Musimy się zestarzeć, chorować, umrzeć. So, can you hear me? Słyszycie mnie? Jest? Yeah, I made some mistake here. Zrobiłem jakiś błąd tutaj.
Trying to see everybody again. I can't do it. Okay, anyway. Next, text number 6. Any questions so far? Zanim przejdziemy do 6. tekstu, czy są jakieś pytania co do tego? There shouldn't be any questions. It's a very simple process. Nie powinno być pytań, to jest bardzo prosty proces. All we have to do is agree. Wszystko, co musimy zrobić, to zgodzić się. Then even children like Nrsingadev can understand. I wówczas nawet dzieci takie jak Nrsingadev zrozumieją. See, big smile. Szeroko się uśmiecha. He understands. Rozumie. It's a simple process. To prosty proces. What about Vilas Manjari? You understand? A co jeśli chodzi o Vilasa Manjari, rozumiesz to? See, big smile on her face too. She understands. Wielki uśmiech na jej twarzy, ona też go rozumie. So even simple women and children can understand. Więc nawet proste kobiety i dzieci są w stanie to zrozumieć. But ordinary man on the street, he'll say, no, I can do whatever I want. I'm free. Ale zwykły człowiek na ulicy powie, nie, mogę robić co chcę, jestem wolny. So therefore we appreciate devotees are more advanced than ordinary people because they agree to follow the guidance from Guru and Krishna. Także rozumiemy, że bhakta jest przewyższa zwykłego człowieka, dlatego że on jest gotów podążać za Guru i za Kryszną. But you can tell them the big philosophers, you tell them 100 times, just put your head down and surrender to Krishna. They'll say, no, why should I do that? Ale jakimś wielkim filozofom można powiedzieć, po prostu skłoń swoją głowę i podporządkuj się Krysznie, ale on powie, nie, dlaczego mam się podporządkować komuś? Therefore, we're just quoting Bhavanam Jamante. Only after many births will such people come to maybe fortunately come to the point of accepting Vasudeva Sarvamiti, that God is, Krishna is everything. Dlatego, tak jak mówi ten werset, który cytowaliśmy, tacy filozofowie po wielu narodzinach może dojdą do punktu Vasudeva Sarvamiti, przyjęcia tego, że Bóg Vasudeva jest wszystkim. And that also won't happen. It takes many births. I to także nie zdarzy się natychmiast. Do tego potrzeba wielu narodzin. Why many births? Because they have to meet the pure devotee and get his mercy. A dlaczego wielu narodzin? Bo ktoś taki musi spotkać czystego bhaktę i osiągnąć jego łaskę. But all of you have met the pure devotee. We're reading from his book right now, Srila Prabhupada Ki. Czaj. Ale wszyscy już spotkaliście takiego czystego bhaktę. Właśnie teraz czytamy jego książkę, Srila Prabhupada Ki. Jai. So remember, just remain loyal to Srila Prabhupada and keep him in your heart, and then your future is very bright. Więc pozostańcie lojalni wobec Srila Prabhupada, utrzymujcie go w swoim sercu i wówczas wasza przyszłość będzie bardzo świetlana. Text number 6. Kamanindriyani sarmyam ya aste manasa smaran indriyartan vimudhatma mitya chara sauchite. Translation: one who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. Tekst 6. Kto powstrzymuje zmysły i organy działania, ale którego umysł zaabsorbowany jest przedmiotami zmysłów, ten z pewnością okłamuje samego siebie i nazywany jest oszustem. So we have to be honest. At least first qualification is to be a little honest with ourselves, to take the process sincerely. Także musimy być tak odrobinę uczciwi wobec siebie. Pierwszą zasadą jest bycie takim uczciwym, aby poważnie przyjąć ten proces. So that requires our determination, because this is Maya's kingdom, so it's easy to go back to serving Maya. Ale do tego potrzeba trochę determinacji, dlatego że jest to królestwo Mai i każdy jest chętny, by podporządkować się Mai. Therefore, Bhaktivinoda Thakur cautions us that in the Kali Yuga, the Kali Chela, the servant of Kali, sometimes they're wearing big tilak and neck beads.
Dlatego Śrīla Bhaktisiddhanta ostrzega nas, że w Kali Judze są takie osoby Kali Czela, które noszą wielki tilak, wielkie korale na szyi. So we can't cheat Krishna. He knows what is our intention. He's in our heart. Ale nie jesteśmy w stanie oszukać Kryszny. On zna nasze intencje, on jest obecny w naszym sercu. But only qualification, we have to be a little sincere and serious. Jedyną kwalifikacją jest to, że musimy być odrobinę poważni i szczerzy. Purport, there are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness, but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers. But according to this verse, these are the greatest cheaters. For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order. But if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification may be called the greatest pretender or cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because the effect of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure, therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. Znaczenie. Jest wielu oszustów, którzy odmawiają pracy w świadomości Kryszny, ale urządzają pokazy medytacji, podczas gdy w rzeczywistości umysły ich zajęte są kontemplowaniem uciech zmysłowych. Tacy symulanci mogą również prowadzić jałowe dyskusje na tematy filozoficzne, mydląc oczy przemądrzałym adoratorom, ale według tego wersetu są oni największymi oszustami. Dla zadowolenia zmysłów można działać w jakimkolwiek charakterze w danym porządku społecznym. Jeśli jednak ktoś przestrzega zasad i reguł swojego poszczególnego stanu, wtedy może robić stopniowy postęp w oczyszczeniu swojej egzystencji. Kto natomiast jest joginem na pokaz, podczas gdy w rzeczywistości poszukuje przedmiotów zadowalania zmysłów, ten musi zostać nazwany największym oszustem, mimo iż czasami mówi na tematy filozoficzne. Jego wiedza nie ma żadnej wartości, gdyż efekty wiedzy takiego grzesznego człowieka zabierane są przez iluzoryczną energię prana. Umysł takiego symulanta jest zawsze nieczysty i dlatego jego joga medytacyjna na pokaz nie ma żadnej wartości. Take 7. Yastve indriyani manasa yam yarbate juna kamendriyayar kamar yoga ashaktasa vishishyate. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Tekst 7. Bez porównania lepszy jest ten, kto za pomocą umysłu szczerze usiłuje kontrolować aktywne zmysły i podejmuje karma jogę w świadomości Kryszny, wolny od przywiązania. Purport, instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime Svartagati, or goal of self-interest, is to reach Vishnu. Let's stop there. Znaczenie. Zamiast być pseudo-transcendentalistą ze względu na swoje rozwiązłe życie i uciechy zmysłowe, o wiele lepiej jest pozostawać przy swoich własnych sprawach i wypełniać cel życia, którym jest uwolnienie się z materialnej niewoli i wejście do Królestwa Boga. Pierwszym Svartagati, czyli celem interesu własnego, jest osiągnięcie Wisznu. So this is a simple point. Unless we know the Svartagati, or the real goal of life, we're simply wasting our time. To jest bardzo prosty punkt. Dopóki nie poznamy Svartagati, celu życia, po prostu tracimy swój czas. Would you ask any young person, what is your goal? Oh, I want to become the governor. I want to become this. I want this. I want this. But all these things are foolish desires.
Możesz zapytać jakiegokolwiek młodego człowieka, jaki jest twój cel, więc on odpowie, o, chcę zostać przywódcą, chcę zostać tym, tamtym, ale to wszystko jest bezużyteczne. Prabhupada is saying here the real goal of self-interest, the real best thing for ourselves is to attain Vishnu. Śla Prabhupada tu pisze, że celem interesu własnego, takim prawdziwym interesem kogoś jest Wisznu. That's also mentioned. Samsiddhi Haritoshanam. The perfection of everything is to please Hari. I jest także powiedziane Samsiddhi Haritoshanam, doskonałością wszystkiego jest zadowolenie Pana Hari. The whole institution of Varna and Ashram is designated or designed to help us reach this goal. A householder can also reach this designation or destination by regular service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continuing carrying out his business without any attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. Cały system Varna i Ashrama istnieje po to, aby pomóc nam w osiągnięciu tego celu życia. To przeznaczenie mogą również osiągnąć przez systematyczną służbę oddania osoby żyjące w małżeństwie. Można prowadzić kontrolowane życie, tak jak polecają szastry, oraz kontynuować wykonywanie swoich zajęć bez przywiązania do ich efektów i w ten sposób czynić postęp w realizacji duchowej. Każda szczera osoba, która stosuje się do tej metody, jest w bez porównania lepszym położeniu niż fałszywy symulant praktykujący spirytualizm na pokaz i wprowadzający w błąd niewinną publiczność. Szczery zamiatacz ulicy jest bez porównania lepszy od medytującego szarlatana, który praktykuje medytację tylko w celu zarobkowym. So Prabhupada is stressing on this point about being sincere. If we're sincerely trying to please Krishna, then everything else will follow. Śla Prabhupada podkreśla ten punkt bycia szczerym. Jeśli szczerze próbujemy zadowolić Krishnę, to wszystko inne się ułoży. He's saying that sincere sweeper in the street is better than the charlatan meditator. Pisze, że szczery zamiatacz ulicy jest bez porównania lepszy od medytującego szarlatana. Text number 8. Niyatam kuru karmam tvam karma jayohya karmanam sarira yatripi chate na prasidyed akarmanaha. Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Tekst 8. Pełń swój przepisany obowiązek, gdyż działanie lepsze jest od bezczynu. Bez pracy człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać swego fizycznego ciała. Report. There are many pseudo-meditators who misrepresent themselves as being great professional men of high parentage and who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjuna to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjuna was a householder and a military general, therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. All in all, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Anyone who is in the material world is certainly possessed of an impure propensity for lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so, through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. Znaczenie.
Jest wielu pseudomedytatorów, którzy powołują się na swoje wyimaginowane wysokie pochodzenie, jak również wielu jest zawodowców, którzy fałszywie twierdzą, iż poświęcili wszystko dla postępu w życiu duchowym. Pan Krishna nie chciał, aby Arjuna został symulantem, ale aby pełnił on swoje obowiązki, tak jak zostało to ustanowione dla kszatriów. Arjuna miał na utrzymaniu rodzinę i był dowódcą wojskowym, dlatego lepiej było dla niego pozostać w takiej roli i pełnić swoje obowiązki religijne według zasad ustanowionych dla kszatriów działających w małżeństwie. Takie czynności stopniowo oczyszczają serce zwykłego człowieka i uwalniają go od zanieczyszczeń materialnych. Pan, ani też żadne objawione pisma religijne nigdy nie aprobują tak zwanego wyrzeczenia, praktykowanego w tym celu, aby żyć kosztem innych. Przede wszystkim każdy może pracować, aby utrzymać swoje ciało i duszę razem. Nie powinno się własnowolnie porzucać pracy bez uprzedniego oczyszczenia się ze skłonności do życia materialistycznego. Niewątpliwie każdy, kto znajduje się w tym świecie materialnym, posiada nieczyste skłonności do panowania nad naturą materialną, albo innymi słowy do zadowalania zmysłów. Należy zatem uwolnić się od tego rodzaju skłonności. Ten, kto tego nie czyni na drodze nakazanych obowiązków, ten nie powinien nigdy próbować zostać tak zwanym transcendentalistą, porzucając pracę i żyjąc na koszt innych. So Prabhupada is making a very important point here. He says, anyone in the material world has a propensity to lord it over material nature. Dla Prabhupada tu w znaczeniu podkreśla bardzo ważny punkt, mówiąc, że każdy w tym świecie materialnym ma skłonność do panowania nad naturą materialną. But everybody's thinking, I'm a good person, I help people, I'm doing so much, and therefore they don't see that they're sinful. Ale każdy myśli, że jestem dobrym człowiekiem, ja robię tak dużo dla pomagania innych i nikt nie dostrzega tego, że jest grzeszny. Or even if they see they're sinful, they think, well, everybody is sinful. It's natural to be sinful. So why are you making a big thing about it? Czy nawet jeśli myślą, że są grzeszni, to myślą, że to jest naturalne w tym świecie być grzesznym, każdy jest grzeszny, dlaczego robisz z tego wielką rzecz? And it's true, in the material world, everyone is naturally sinful. I to prawda, w materialnym świecie każdy naturalnie jest grzeszny. Therefore, the history is simply one war after another. Dlatego historia składa się z jednej wojny za drugą. One revolution after another. Jedna rewolucja za drugą. But nobody finds real peace here. Ale nikt nie znajduje tutaj prawdziwego pokoju. Therefore, the first teaching is you're not this body and you're meant to attain the spiritual world where you can live forever. Dlatego pierwszą nauką jest to, że nie jesteś tym ciałem i jesteś przeznaczony do osiągnięcia świata duchowego, w którym będziesz mógł żyć wiecznie. This is not our real home. To nie jest nasz prawdziwy dom. But this is a hard lesson to learn. Everybody thinks, no, I'm an American now. This is my home. Ale ciężko jest nauczyć się tej lekcji. Wszyscy myślimy, o, jestem Amerykaninem, to jest mój dom. I think Polish think like that also. Myślę, że Polacy również tak myślą. And the Belarusians and the Russians and the Ukrainians, everybody's thinking that they're this body. Tak samo Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, wszyscy myślą, że są tym ciałem. But this is keeping us in the material world. I to zatrzymuje nas w tym materialnym świecie. So this is great good news we're receiving from Lord Sri Krishna that you can go back home, back to Godhead. Ale taką wspaniałą nowinę otrzymujemy od Pana Kryszny, że możemy wrócić z powrotem do domu, z powrotem do Boga. So how do we do that? A jak to możemy zrobić? So this next verse is giving us the answer. Odpowiedź daje następny werset. Yagnatat kamano nyacha lokayam karma bandhanaha tarartam karma kunteya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. In that way, you will always remain free from bondage.
Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Wisznu. W przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Dlatego, o synu Kunti, pełń swoje obowiązki dla jego zadowolenia. W ten sposób zawsze pozostaniesz wolnym od przywiązań i niewoli. Purport: since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that that purpose can be fulfilled. Yagya means Lord Vishnu, or sacrificial performance. All sacrificial performances are also meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoin Yagyat Vai Vishnu, Yagya Vai Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yagyas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yagya as is prescribed in this verse. The Varnashram institution also aims to satisfy Lord Vishnu. Varnashraman Yuhata Purusena Param Pumam. Vishnur Aradete. Vishnu Purana 388. Go ahead. Znaczenie. Skoro praca konieczna jest nawet dla prostego utrzymania ciała, obowiązki odpowiadające określonej pozycji społecznej i określonym kwalifikacjom zostały w ten sposób ustanowione, aby przez spełnianie ich mógł zostać osiągnięty cel. Yagya znaczy Pan Wisznu albo spełnianie ofiary. Celem spełnienia wszelkich ofiar jest zadowolenie Pana Wisznu. Wedy nakazują Yagyowaj Wisznu. Innymi słowy, przez spełnianie określonych yagi albo przez bezpośrednie spełnianie służby dla Pana Wisznu osiągnięty zostaje ten sam cel. Świadomość Kryszny jest zatem pełnieniem yagi i to poleca ten werset. Zadowolenie Wisznu jest również celem instytucji Varnashrama. Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishnu Aradyate. Vishnu Purana 388. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in the material world would be a cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of the Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Zatem pracować należy dla zadowolenia Wisznu. Każda inna praca wykonywana w tym świecie materialnym będzie przyczyną niewoli, gdyż zarówno dobra, jak i zła praca ma swoje następstwa, a wszelkie następstwa wiążą wykonawcę danej pracy z tym materialnym światem. Dlatego należy pracować w świadomości Kryszny dla zadowolenia Kryszny, czyli Wisznu. Działając w ten sposób, jest się w stanie wyzwolonym. Działanie takie jest wielką sztuką i na początku proces ten wymaga doświadczonego przewodnictwa. Dlatego należy działać bardzo starannie pod kierunkiem doświadczonego wielbiciela Pana Kryszny albo według instrukcji samego Pana Kryszny, tak jak było to w przypadku Arjuny. Nie należy robić niczego dla zadowolenia własnych zmysłów, a jedynie dla satysfakcji Kryszny. Takie działanie nie tylko chroni przed następstwami pracy, ale również stopniowo wznosi daną osobą do płaszczyzny transcendentalnej służby miłości dla Pana, a sama ta służba może doprowadzić do Królestwa Boga. Okay, we'll stop here. Any questions, comments? Dobrze, skończymy tu. Czy są jakieś pytania, komentarze? Na czacie są. Na czacie? Dużo pytań faktycznie. Okay, yes, there is some questions here. Nrsimhadev is asking Guru Maharaj, czy większą służbę oddania robi się intonując święte imię Pana, czy słuchając? Guru Maharaj, a greater devotional service is performed
by chanting Lord's holy name or by hearing? Both. Or dancing in kirtans? Maharaj odpowiada obie te rzeczy. Yeah, there's 9 processes of devotional service. Shravanam Kirtana Vishnu, Smarapada Sevanam, Achanavadam Dasyam, Sakyam Atmirvedam. So anything done for the pleasure of the Lord, that's counted as devotional service. Jest 9 procesów służby oddania i wszystko robione w służbie dla Pana jest uważane za służbę oddania. But now we're in the beginning stage, so we are practicing how to come to the point of loving God. Teraz na etapie początkowym praktykujemy, jak kochać Boga. So we have to be patient, and then we'll come to the point of pure love. Musimy być cierpliwi i wówczas dojdziemy do punktu czystej miłości. Anyone else? Yes, there is one more question. Here it is. So Nitya Priya is asking question from Mataji Anna from Kiev about being honest with oneself. When you get into the society of devotees, in the beginning you try very hard to change and be better than you are. One tries to act like is described a real devotee should act. And then after many years, you start to fall down from high standards, as it was not our real level. So how do you find the balance not to be a pretender and stay in the devotee community? Mataji Anna z Kijowa pyta odnośnie bycia takim szczerym wobec samego siebie. Gdy jesteś w towarzystwie bhaktów, na początku bardzo ciężko próbujesz się zmienić i być lepszym niż naprawdę jesteś. Ktoś taki próbuje działać tak jak prawdziwy bhakta powinien działać, ale po wielu latach ktoś zaczyna odchodzić od tych wysokich standardów, gdyż to nie jest jego prawdziwy poziom. Więc jak można znaleźć tą równowagę, z jednej strony, żeby nie być takim pretendentem, takim udającym oszustem, ale też, żeby pozostać w towarzystwie bhaktów. That's part of the learning process. Now, you in the beginning you were over enthusiastic, and you couldn't maintain that. So now you have to find a position where you can maintain and gradually increase. Jest to częścią procesu uczenia się. Na początku ludzie są tacy przepełnieni entuzjazmem i są gotowi narzucać sobie jakieś wysokie standardy, których nie są w stanie utrzymać. Także po prostu należy przyjąć taki standard, którego można się trzymać i stopniowo się wznosić. That's part of learning what is actually my adikarya, what actually is my position, how advanced am I? Także też procesem nauki zrozumienie, jakie jest moje adhikary, jaka jest moja pozycja, jaki jestem zaawansowany. And some people may be more advanced from previous life, and they may come into our movement, and we see them that they're actually have more spontaneous attraction to Krishna consciousness than we do. Niektórzy mogą być zaawansowani z poprzednich żyć. Ktoś przyłącza się do naszego ruchu i widzimy, że już jest bardziej taki spontaniczny w służbie oddania niż my jesteśmy. So we have to be careful not to become envious of them and think, oh, you're a new devotee, I'm doing it longer than you, therefore I'm better than you. Także nie powinniśmy być zazdrośni, myśląc, że ja jestem dłużej bhaktą niż ty, dlatego jestem lepszym bhaktą niż ty. So it's a natural position, but we're in an unnatural position now. So the process is the sadhana bhakti to purify us so that we come to our original Krishna conscious position. To jest naszą naturalną pozycją, ale ponieważ teraz jesteśmy na nienaturalnej pozycji, dlatego musimy poprzez ten proces sadhana bhakti powrócić do naszej naturalnej pozycji. This is explained also in the 18th chapter, text number 54. Brahma bhuta prasanadmana sochati na kanchati samasavesa bhutesu
Then we come Mad Bhaktam Labhate Param. After we qualify ourselves, then we come to the point of being devotees. Jest to wyjaśnione w 54 wersecie 18 rozdziału, że najpierw musimy oczyścić się, a wówczas będziemy kwalifikowani, żeby być takim rzeczywistym bhaktą. So don't be discouraged that you see that you're not as advanced as you thought you were in the beginning, but continue serious. Just the only qualification is sincerely trying to please Srila Prabhupada, then Krishna will help you to advance more and more. Także nie zniechęcaj się tym, jeśli wydaje się, że jesteś mniej zaawansowany niż na początku. Wystarczy jedna szczera kwalifikacja, żeby naprawdę chcieć zadowolić Śrila Prabhupada i wówczas tak stopniowo wszystko przyjdzie. Otherwise, everyone has that problem. A poza tym każdy ma ten problem. We think we're more advanced than we are. Myślimy, że jesteśmy bardziej zaawansowani niż naprawdę jesteśmy. Therefore, Guru can help us by chastising us. Dlatego Guru może nam pomóc karcąc nas. Just like Prabhupada gave me sannyas in 1971. Tak jak Śrila Prabhupada dał mi sannyasę w 1971 roku. He wanted me to go to Japan. I chciałbym udał się do Japonii. There was some problem there with the temple, with the devotees, and so he wanted me to go. Był tam jakiś problem w świątyni z baktami, więc Śrila Prabhupada chciałbym tam się udał. So I went there, and then after a couple of months, Prabhupada also came there. I pojechałem tam i po paru miesiącach przyjechał tam także Śrila Prabhupada. So in the morning, we met in the evening, we had a program, but the next morning, I was waiting by Prabhupada's room, and I saw that he opened the door, so I went into the room. It was just me and Prabhupada. Także wieczorem mieliśmy program i następnego ranka tak czekałem na Śrila Prabhupada i w którymś momencie Śrila Prabhupada otworzył drzwi, także ja wszedłem i byłem tam tylko sam ze Śrila Prabhupadem. And I was feeling a little proud that Prabhupada had given me sannyas, and I had followed his order, and there I was in Japan waiting for him, and I came into Prabhupada's room, so that was my mentality. I czułem się taki dumny, że Śrila Prabhupada dał mi sannyasę i tu ja wykonywałem jego polecenie. Byłem w Japonii i taki w tym nastroju wszedłem do pokoju Śrila Prabhupada. So the first thing he said to me, "Oh, it is you. Call the others." Aha. I Śrila Prabhupada pierwsza rzecz, co powiedział, to o, tylko ty, myślisz tylko o sobie, zawołaj innych. So he immediately could smell my puffed up mentality. Mógł natychmiast wyczuć moją nadętą mentalność. And he chastised me. I skarcił mnie. And I said, yes, Prabhupada. Ja powiedziałem tak, Śrila Prabhupada. So I had that faith that Prabhupada was my friend. He was chastising me, but I knew he wasn't envious of me. Ale miałem tą wiarę, że Śrila Prabhupada jest moim przyjacielem. On karci mnie, ale nie jest o mnie zazdrosny. So I could accept it, and then I became introspective, and I saw, yes, I was expecting to be honored. Ja przyjąłem to, tak zastanowiłem się nad tym i stwierdziłem, że tak, rzeczywiście chciałem być uhonorowany. Therefore, humble means not to expect to be honored. Dlatego pokora oznacza nieoczekiwanie szacunku. So the point is, it's a gradual process. Don't be too discouraged. Continue with the process, and you'll make advancement. Więc chodzi o to, że jest to stopniowy proces, także nie zniechęcajcie się, podążajcie tym procesem i stopniowo uczynicie postęp. But we shouldn't forget that we're here in the material world because we turned away from Krishna. Nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy w tym materialnym świecie, gdyż odwróciliśmy się od Kryszny. Anyone else? Yes, there is one more question. Just one second. Question from Nitai, 11 years old. If Krishna created everything, then who created Krishna?
To jest pytanie od 11-letniego Nitaja. Jeśli Krishna stworzył wszystko, kto stworzył Krishnę? Yeah, so that's a good question, but the answer is that God always existed. To dobre pytanie, a odpowiedzią jest to, że Bóg istniał zawsze. And actually, the living entities, you also always existed. I always existed, but we've changed our bodies here in the material world. To również odnosi się do żywych istot. Ty zawsze istniałeś, ja zawsze istniałem, ale ludzie w tym materialnym świecie zmieniają swoje ciała. Sometimes we give the example of the sun and the sunlight. Czasem podajemy przykład słońca i promieni słonecznych. Whenever the sun is there, the sunlight is also there. Gdziekolwiek jest słońce, tam jest światło słoneczne. But still we say that sunlight is coming from the sun. Ale jednak nadal mówimy, że te promienie słoneczne pochodzą ze słońca. So the living entity, you and me and everyone else, we're coming from Krishna, but we're also eternal, and so is Krishna eternal. Więc żywe istoty pochodzą od Kryszny, ale my jesteśmy wieczni i Kryszna jest wieczny. But material nature is created and then again it's annihilated, but then it goes in a dormant stage. Jednakże natura materialna jest stworzona i unicestwiana i po unicestwieniu jest w takim stanie drzemki. And the living entities also go into that dormant stage and then they come out again in the day of Brahma. I żywe istoty również udają się do tego stanu spoczynku i następnego dnia Brahmy znowu się pojawiają. So the short answer to your question is God always existed. Nobody created him. Więc krótka odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że Bóg zawsze istniał, nikt go nie stworzył. Anyone else? Ktoś jeszcze? Gaura Premananda! Hari Hari Bol! Hari Hari Bol! Trivikrama Swami. Trivikrama Maharaj ki jai.